Bum, 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 bum. Ja nie potrafię tak jak Sławek, ale zaczynamy. Dzisiaj mamy kolejny Kanga No Comment. Niestety Wy to oglądacie w sobotę, my to nagrywamy w czwartek, więc może część naszych informacji będzie nieaktualna. Dlatego też nie skupiamy się na żadnych newsach i jakichś takich tematach, które się mocno zmieniają, ale będziemy rozmawiali o czymś o wiele poważniejszym. A dzisiaj, jak widzicie, ze mną jest Kamil. Dzień dobry. Cześć Kamilu. Cześć Łukasz. Zaproponowałeś bardzo ciekawy temat dzisiaj Tak. na No Comment. Powiedz, co to jest. Temat sztucznej inteligencji. Jaki to będzie miało wpływ na wszystko? Na wszystko. No właśnie. Wszyscy gadają o tym czacie. ChatGPT. Tak, ChatGPT. Używałeś na pewno. Używałem. Przerażające. Przerażające? Czemu? Każde pytanie, no przynajmniej w języku angielskim. W języku polskim jest trochę trudniej, bo gramatycznie nie trochę tego nie składa, ale w języku angielskim każde pytanie, które jest odpowiednio sformułowane, rozpisuje na dowolną ilość treści. Powiem Ci, też byłem zafascynowany do momentu, gdy poprosiłem o to, żeby napisał mi wypracowanie na 200 słów o zabytkach Gdańska. Piękny elaborat był, z tym, że okazało się, że w Gdańsku mamy m.in. Kościół Mariacki, który znajduje się w tej chwili w Krakowie. No. Tak wyszło. Mała pomyłka. Mała pomyłka. No właśnie, co? Jak ufać temu, co ta sztuczna inteligencja wypisuje? ChatGPT to jest wczesna forma sztucznej inteligencji. Ona jest bardzo ograniczona co do... Nie ma świadomości przede wszystkim. To jest Pytanie, model, czy w ogóle będzie miała kiedykolwiek. myślę właśnie, że dużo opracowań mówi, że w najbliższym czasie się okaże i myślę, Oj, to że możemy podyskutować, bo ja uważam, że nie. nie będzie miała świadomości. Świadomość to jest to coś... Czym jest świadomość? To pytanie takie mocno filozoficzne. Myślę, że sztuczna inteligencja w mojej ocenie nie będzie mogła być kreatywna. Ona będzie mogła w sposób kreatywny działać, będąc pobudzona przez kogoś, ale ona sama z siebie nie zacznie czegoś wymyślać. To jest moja opinia i myślę, że ten taki duchowy element, czyli właśnie ta świadomość, samoświadomość, świadomość swojego istnienia, to jest coś, czego sztuczne rzeczy nie będą miały. I myślisz, że to nigdy się nie wydarzy? Czy wydarzy Myślę, się... że nigdy. Z fundamentalnych powodów to nie jest możliwe. Ale wiesz, ja patrzyłem na przykład na te obrazy, które tworzy sztuczna inteligencja, no to po pierwsze tak, szokujące, jakie te obrazy, takie fajne, ale tak naprawdę widziałem porównanie, że te obrazy to tak naprawdę jest zlepek innych obrazów, puszczanych przez różne filtry, może jakimś zniekształceniem i tak dalej, ale generalnie to nie jest tak, że ta sztuczna inteligencja maluje w sposób kreatywny obraz, tylko... Pamiętaj, że to jest pierwszy etap. Widziałem fajny wywiad z Jordanem Petersonem, pewnie kojarzysz. Tak, oczywiście. No, kontrowersyjna osoba, ale no, też zainteresowała się tym ChatGPT i wpisała taką prośbę do czatu, żeby stworzyła esej na 4 strony na temat jego książki, która jeszcze nie wyszła, w stylu napisanym według Księgi Jakuba i Tao Te Ching, coś takiego. Jest coś takiego. I napisało w taki sposób, że on nie potrafił sam określić, czy to on nie napisał tego. Totalnie poprawnie gramatycznie i bardzo dobrze pod względem filozoficznym. No na pewno, bo wypowiedzi Petersona są znane. Tutaj tak. Zwróć uwagę, ona nie zrobiła czegoś nowego, on nie wymyśliła nowego podejścia. Tak, jak najbardziej. Tylko po prostu wzięła zlepek jego wypowiedzi, których jest bardzo dużo i na podstawie tego stworzyła coś nowego, ale to nie do końca coś nowego. No ja poprosiłem czat GPT o to, żeby napisał to już w stylu Jana Kochanowskiego, trenów, to był treny Jana Kochanowskiego, w stylu właśnie tych trenów napisała taki tren o Bitcoinie i o wielkim problemie, że jest zima, że jest niska cena na Bitcoin. No i muszę powiedzieć, że to był tren Jana Kochanowskiego. A dlaczego? O tym wiem, że to był tren Jana Kochanowskiego, bo widziałem zlepki słów, które występowały w innych jego trenach. Tak. Czyli znowu
ciężko tu mówić. Czy ta wczesna wersja właśnie To jest ChatGPT? 3,5, wersja 3,5 to jest taka... Wczesna, bo to jest dobra. pierwsza, która wyszła publicznie, tak? Oni to udostępnili publicznie dla wszystkich i ona jest bardzo ograniczona pod tym względem, że ona nie analizuje, nie wie co pisze jakby do końca. Tak. Ona dobiera słowa na podstawie informacji, których ma bardzo dużo dostępnych. No, miała dostęp przez jakiś czas do netu, nie wiem czy wszyscy wiedzą, ale w tym momencie nawet nie ma dostępu do internetu. Ona mówi, że nie ma, ale słyszałem, że chyba jednak ma. No, myślę, że ta wersja, która jest otwarta dla wszystkich ogólnie, ona może nie mieć, ale no na 100% jakieś tam wersje ich robocze mają ten dostęp do sieci, podejrzewam. No nie mają takiego, że właśnie... I tu się pojawia taka... Kto weryfikuje te rzeczy, które są w sieci? Właśnie. Skąd ona wie, jak Właśnie. ona może zweryfikować, czy to, co dostała z sieci, to jest prawda? Dokładnie tak. To jest I problem. tu się pojawia właśnie taki problem, że już niektóre osoby podczas generowania treści zauważyły, że te treści były albo rasistowskie, albo niezgodne z prawdą. Z rzeczywistością. Znaczy, żeby sprostować tutaj Kamila, powiem, rzeczy rasistowskie też nie są zgodne z prawdą. Oczywiście, tak, oczywiście. Żeby ktoś tak nie pomyślał. Tak. Dobra, Kamil, słuchaj, mi generalnie koncepcja tego czata się podoba, ale patrzę na niego z trochę innej perspektywy. Nie myślę o tym, że to jest sztuczna inteligencja. Tak przy okazji pamiętam, jak studiowałem, jednym z przedmiotów, który studiowałem, to były właśnie sieci neuronowe. Tak. Dawno temu. Pamiętam, że to było bardzo takie znamienne, że były wykłady naszego roku, to było chyba na 3. roku, wykłady jakieś tam, to tam na sali ze 130 osób potrafiło być 6 na przykład. To skrajny przypadek. A przyszedł wykład doktora Bullera, znakomitego fachowca w tej dziedzinie. To pamiętam na te wykłady, na pierwsze 2 wykłady chyba, to nie dość, że przyszedł cały nasz rok, to jeszcze przyszli ludzie z roku wyżej i z roku niżej. I generalnie to był jedyny wykład, gdzie schody były zajęte i wszyscy stali, nawet stali ludzie na zewnątrz, pamiętam. Niestety tylko 2 razy się tak odbyło, potem się obronili. Zazdrośni niektórzy byli. Ale tak, wykłady ciekawe, wtedy to było futurystyczne i wtedy się nauczyłem patrzeć na tą sztuczną inteligencję tak trochę mniej sloganowo, a bardziej od tej strony, jak to działa. No i efekt tego jest taki, że ja raczej o sztucznej inteligencji myślę jako big data, jak o klasyfikatorach, czy różnego rodzaju, no właśnie, klasyfikatorach, a nie, że to coś magicznego, coś tam się tworzy. I jestem przekonany, że te klasyfikatory, czyli ta sztuczna inteligencja, używajmy tego buzzworda, przyda się do jednej rzeczy. Do wyszukiwania informacji. Tak, i tu dochodzimy do tego czerwonego alertu. Czerwonego alertu w Google. No, to było, jak o tym się czytałem, mówię, no oczywiście, no przecież Google, on tutaj najwięcej może stracić. Tylko, że też właśnie jest dziwne, bo Google już od dłuższego czasu mówił, że pracuje nad sztuczną inteligencją i nagle się obudzili chyba z ręką w nocniku. Bo oni używali sztucznej inteligencji do trochę innych rzeczy, tak. A bardziej chcieli pozostawić ten wyszukiwanie stron jako ten element główny i zapomnieli, że ludzie tak naprawdę wypisując pytania do Google'a, to oni nie chcą wejść na stronę jakąś inną. Tak. Oni chcą uzyskać informację. I to jest niebezpieczeństwo. Bo jeżeli my zaczniemy wpisywać na przykład do takiego czata pytania zamiast do Google'a, to przestaniemy odwiedzać te strony. Prawda. A jak przestaniemy odwiedzać te strony, to one przestaną istnieć. Bo po co robić stronę, skoro nikt na nią nie wchodzi? Z jednej strony tak, z drugiej strony to jest jeszcze lepsza forma reklamy dla nich. Znaczy reklamy, którą mogą wykorzystać. No ale oni nie wiedzą, że ktoś wykorzystał ich treść. Tak, ale mogą podsuwać reklamową tą treść. Ktoś wyszukuje te informacji, pojawia się informacja i jest polecana strona, za którą ktoś zapłacił. Tutaj znajdziesz więcej informacji. Masz rację. Pozycjonowanie informacji. Słuchajcie, właśnie ogłaszam niniejszym, że składamy wniosek patentowy na reklamowanie stron poprzez używanie czatu sztucznej inteligencji do przekazywania treści, a pod tą treścią podawanie listy stron polecanych, które mają większą informację w tym temacie. Sponsorowanych. To jest nasz patent. Tak, sponsorowanych, tak, oczywiście. No musimy to zgłosić, kurczę, naprawdę. Trzeba tak.
No to wracając do tego Google'a i jego sytuacji w tym momencie. No, niewiele osób wie, właśnie wszyscy znają ten ChatGPT, no, każdy o tym mówi, Tak. ale tak cichaczym tam się gdzieś jakaś taka duża firma pojawia, o której nie wszyscy wiedzą, że ona jakoś tam jest związana z tym No wszystkim. i ona chyba tak? tam nawet swoją wyszukiwarkę chciała No podłączyć. ma chyba, Już podłączyłem. ma Binga. No, No to już powiedzieliśmy, jaka to firma Microsoft, trochę. tak. Tak, Microsoft. No nie wszyscy wiedzą, ale Microsoft na wczesnym etapie zainwestował $1 miliard. Już jakiś czas Ale temu. teraz chce zainwestować. 10 miliardów dolarów. Kurczę. I to jest bardzo ciekawa też informacja związana właśnie z tym, w jaki sposób to finansowanie się odbywa. Że Microsoft da środki ChatGPT, OpenAI, bo to OpenAI jest to firmą, która zarządza ChatGPT, a OpenAI będzie płaciło Microsoftowi. Za wykorzystanie chmury. Wykorzystanie Naprawdę? chmury. Tak. No nie, no ale to model jest... biznesowy się spina. Spina się, biznesowo się spina. Teraz to tak na chwilkę zmienię temat, bo przeciążony jest ten czat. Jak ja próbuję ostatnio wchodzić, to ciągle dostaję informację, że jest przeciążony. Widziałeś tą stronę, zwróciłeś uwagę, co tam jest opisane? Jak jest ta strona, która się pojawia, że sorry, teraz... Wierszyk. Nie tylko wierszyk. Generowany. Jest kilkanaście gotowych takich tekstów wymyślonych przez sztuczną inteligencję. Myślę, że wcześniej. I to są tak. Napisz reklamę, która mówi o tym, że czat GPT jest przeciążony. Zrób stand-up komedię. Napisz sonet. Napisz mowę motywacyjną pod kątem tego, że ten czat GPT jest... Kurczę, słuchajcie, to się czyta, super, to się czyta. Nawet dowcipy były śmieszne. Kurczę, bo jest 10 dowcipów na temat tego, że czat GPT jest przeciążony. Okay. I muszę powiedzieć, że kilka nawet spowodowało, że się na głos zaśmiałem, więc fajne. No tutaj ogólnie połączyłem trochę kropki, bo teraz też wczoraj chciałem skorzystać z ChatGPT i nie było możliwości. A wiem, że wczoraj padły usługi Google'a, OneDrive i Outlook. Nie Google'a, a Microsoftu. Microsoftu, przepraszam. Tak, wczoraj padły. Tak, i teraz się zastanawiam, czy może ten ChatGPT już nie wykorzystuje mocy obliczeniowej serwerów Microsofta na taką skalę, że powoduje jakieś problemy. Słuchajcie, jeżeli ktoś z Was wie, jakie serwery są wykorzystywane w tej chwili przez GPT, dajcie nam znać. Azure chyba. Azure? No to jest Azure, to jest Microsoftowy. Usługa, no? tak, usługa Microsoftu. To jest dobre pytanie. Ja myślałem, że AWS-a używają. Azure, tak. No, czyli Microsoft, no dobra. No jeszcze tutaj mam taką insight info takie trochę z Microsoftu, bo jestem w takim szkoleniu, gdzie jest osoba z Microsoftu taka dość znaczna. I zapytałem ją właśnie na temat używania AI i Big Data w kontekście marketingu. No, tym akurat się zajmuję. I oni to wykorzystują. Nie mówię o tym głośno. Ale w jaki sposób wykorzystują? Badanie grup docelowych, tworzenie grup docelowych na podstawie zachowań innych użytkowników albo w procesie określania zainteresowań użytkowników. AI dobiera tak stopień konwersji i kierunek konwersji, że po prostu nie dba przeanalizowanie, jest to dla człowieka. A jakbym zapytał się tego czata, jakie są najlepsze formy reklamowania za tydzień giełdy kryptowalut? Jestem ciekaw, co by napisał. Ja próbowałem. No i co? Fajnie, coś pisze sensownego? Jestem przerażony. Przerażony? Że stracisz pracę? Powiem Ci, że nie wiem, co będzie w przyszłości, naprawdę. Słuchaj, Czy to są takie też, to nie są takie konkretne informacje, no wiadomo. Taki troszeczkę bełkot, nie? No, bełkot taki, takie zapychacze, że tak powiem. No tam nie ma informacji, zrób to i to, no bo to by było już straszne, totalnie, tak? Gdyby krok po kroku każdą rzecz opisywała Ci, jak to zrobić i w którym miejscu, co i jak. Opisuje to bardzo obrazowo. I ogólnie, co trzeba zrobić, ale da się z tego wyciągnąć naprawdę konkretne wnioski. Ja zacząłem zapytać naprawdę takie rzeczy, nie wiem, czy to wytniemy, czy nie, ale na przykład, jak przekonać banki do używania kryptowalut? No, to bardzo dobre pytanie. I co? Mi esej na 5 stron. I co? Ze wszystkimi argumentami, których trzeba użyć w rozmowie z prezesem takiego banku, jeżeli jest się prezesem giełdy kryptowalut. Bardzo mi się podoba. I powiem Ci, że przeczytałem to. Ja bym tego nie napisał. I co najlepsze, że to wypluł w 4 sekundy czy 5 sekund. Tak? Ja. No słuchaj, ja teraz uważam, miałem rozmowę z kilkoma osobami, które rysują. Ja mówię, no chłopaki, pakować manatki, będzie nie? Ciężko.
No bo jak ja tego bota poprosiłem o namalowanie baneru, bo coś takiego zrobiłem, baner do marketingu internetowego reklamujący giełdę kryptowalut w okresie świątecznym. I dostałem bardzo fajny te propozycje tych banerów. W kilka sekund, Michał, pozdrawiam. To taki insider, nie? I muszę powiedzieć, że spełniały wszystkie. No, oczywiście to nie był gotowy produkt do użycia. Tak, tak. On wymagał może dodania jakiegoś napisu, może czegoś takiego. Ale sama koncepcja. Ale koncepcja, wszystko było. I teraz mój pomysł jest następujący. Jeśli chodzi o grafikę, prawdopodobnie mówimy o końcu tego, że grafik musi mieć warsztat, Tak. że musi umieć malować. Tak. To przestaje być potrzebne, zaczyna być istotny koncept, Tak, mieć pomysł. wyobraźnię, pomysł i umiejętność opisania tego konceptu Dokładnie. w tekście i sztuczna inteligencja narysuje nam obraz. Prawidłowe zapytanie. Tak. Przede wszystkim. To tak powiem Ci, że jeszcze a propos tej rozmowy Jordana Petersona, którą właśnie słuchałem, to wstrząsnęło muszę mnie. posłuchać, bo- Tak, wstrząsnęło mną, bo powiedział na przykład sytuację, w której pracownik Twittera zapytał ChatGPT, co przedstawił się, że jest pracownikiem Twittera, na jakiej pozycji i co według AI powinien zrobić w zeszłym tygodniu, żeby to opisał. AI opisało każdy z tych projektów, które powinien zrobić i napisało do tego kod. 4 sekundy. Ciekawe, czy cię kompilował, bo No właśnie, ja co prosiłem najciekawsze, tak? Prosiłeś o kod, prosiłem i Nie skompilował się? nie. No ale właśnie, to jest ciekawe, czy ten kod powinien, w sumie komputer go generuje, no to powinien go zrobić, żeby bez problemów Sprawdzić, działo, nie? tak? Ale faktem jest, mamy w tej chwili jakieś zakłócenia na linii, na łączach. Faktem jest, że ten kod nie jest taki idealny, ale jak wkleiłem fragment kodu i poprosiłem, żeby mi powiedział, co ten kod robi, to w sposób taki ogólny powiedział dosyć dobrze. Czyli nie była to pełna taka analiza tego kodu, ale powiedzmy dobry punkt startowy. I teraz po tej analizie można byłoby faktycznie, ktoś z wiedzą musiałby przysiąść i dokładniej to przeanalizować, żeby No wiedzieć, i właśnie, co to tutaj robi. zmierzając do Twojej profesji, programisty. Tak. I nie uważasz, że, no może na tym etapie jeszcze tak jak mówisz, no robi błędy, ale bo kod już tak skomplikowany staje się w dzisiejszych czasach, już tyle tego kodu jest produkowany do jakichś tam, do giełdy kryptowalut na przykład, tak? W takich ilościach, że czy nie myślisz, że to będzie tak w przyszłości, że napisz mi kod na taką funkcjonalność Myślę, że tak będzie. Może trochę wyolbrzymiam mówiąc, proszę napisz mi tu giełdę kryptowalut. Tak. Że ta sztuczna inteligencja będzie w stanie ogarnąć tą całą informację, która jest w sieci i na pewno będzie w stanie znaleźć projekt giełdy, przeanalizować go i jakoś tam przepisać. Nie wiem, czy się będzie kompilował, ale załóżmy, że się będzie kompilował. I tak, to oznacza na pewno jedną rzecz. Programiści zwykli przestaną być potrzebni. Tak, do prostych zadań. Do prostych zadań. My w tej chwili mamy setki tysięcy programistów, którzy tak naprawdę robią bardzo proste zadania. One są trudne, bo z punktu widzenia zwykłego człowieka one są skomplikowane, ale z punktu widzenia programisty, informatyka, no ja mam dosyć duże doświadczenie już, ale to są wszystko oczywiste oczywistości. Tam nie ma kreatywności w tym rozumieniu, że trzeba rozwiązać jakiś poważny problem. Tam to są najczęściej robienie prostych, jasno definiowalnych rzeczy i po prostu trzeba wyklikać albo przeklikać na klawiaturze ten kod i tyle. Oczywiście może być tak, i myślę, że tak jest najczęściej, że faktycznie 99% czasu ci programiści są niekreatywni w ten taki wysoki poziom. Ale raz na 100 przypadków z zadań, które mają do zrobienia, czy tam 1% swojego czasu faktycznie stykają się z problemami, które wymagają kreatywności. Więc znikną te prace niekreatywne, zmniejszy się znacznie liczba potrzebnych informatyków, ale ci, którzy to będą ci informatycy na szalenie wysokim poziomie. To będą ci naprawdę dobrzy fachowcy i będzie fajnie. No bo tutaj tak pojawia się taki problem też, jak myślę o tym,
Jak będzie można ocenić kompetencje w przyszłości osób, które będą się starały o jakieś stanowiska? No to zapytasz sztuczną inteligencję. Zwłaszcza, no właśnie, zwłaszcza jak będą pracowały na przykład zdalnie. To jak będziesz oceniał ich pracę? Czy to ktoś przypadkiem nie używa sztucznej inteligencji do wykonywania pracy? Jeszcze chyba nie, ale myślę, że no właśnie, no bo tu się pojawia taki problem. No, też widziałem ostatnio taki wywiad na Valuetainment, nie pamiętam jak się nazywał, Brett Weinstein chyba, ta osoba, która się opowiadała, były profesor biologii ewolucyjnej i też wypowiadał się na temat ChatGPT i powiedział, że już w tym momencie ChatGPT zdaje egzaminy na testy medyczne, na doktora. Oczywiście ja uważam, że właśnie myślę, że ChatGPT będzie bardzo dobry, jeśli chodzi o wyciąganie wiedzy. Tak. On nie będzie dobry w kreatywności, ale w wyciąganiu wiedzy będzie doskonały. Właśnie i doskonale zdaje MBA. Ostatnie testy MBA-owe, egzaminy. Kurczę, pewnie. Także i co jest jeszcze ciekawe, sprawdzili, bo najpierw sprawdzali, jak potrafi napisać treści uniwersyteckie, czyli zapytania uniwersyteckie, a potem poprosili, żeby ocenił te treści zewnętrznie. Ocenił je tak, że oczy otwierali, podkreślał wszystkie ważne argumenty w tych opracowaniach. Potrafił ocenić na poziomie akademickim każdą pracę w bardzo dobry sposób. Jestem ciekaw, jak oceniłby właśnie swoje teksty. To było że on swoje teksty ocenił, swoje tak? teksty. I to analizowały osoby, profesorowie uniwersyteccy i powiedzieli, że oni by lepiej tego nie zrobili, jako pisał to AI. I co najlepsze, że to zajmuje sekundy. No tak, to prawda. To rozumiesz, i teraz pojawia się taki problem, właśnie to, co nawiązywałem. No, jak ocenić będzie można kompetencje ludzi, którzy dla nas będą pracowali, bo część pracuje zdalnie, tak? I rozumiesz, to bardzo dużo problemów nagle się pojawi, no bo nie będziesz miał jak tego zweryfikować. No, ja chyba, myślę, że fizycznie face to face i ktoś ci będzie musiał odpowiadać na pytania, ale jeżeli nie będziesz siedział przy kimś i nie będziesz sprawdzał, co robi. No copywriterzy myślę, że mają teraz podgórkę. No to i to zależy z którego punktu widzenia. No bo jak chcą sami pisać, to mają podgórkę. Tak. Ale jak chcą wykorzystywać ChatGPT i nie chodzi mi o to, treści, że ja zamiast prosić teraz kogoś o napisanie krótkiego tekstu, na przykład na temat Ethera, no bo muszę umieścić taki tekst na stronie, gdzieś chciałbym opisać, to po prostu mówię, proszę, tu czacie, napisz mi takie fajne wypracowanie w stylu akademickim na przykład. Dokładnie. O sieci Ethereum i jej zastosowaniu. I wklejam, mam. I w tym momencie algorytmy Google'a wariują, bo ja zaczynam, mam zautomatyzowany system 100 blogów, bo do tej pory to był taki problem. Trzeba mi pisać treści. A tutaj robię tak, 100 blogów, na każdym blogu umieszczam codziennie po 2 nowe artykuły, bo nie ma problemu, czat pisze mi, nie, te treści. Wrzucam, one zdobywają ranking wysoki, no bo stają się są wysoko oceniane przez algorytmy Google'a. Też podejrzewam, że jeszcze możesz zapytać algorytmy, żeby napisał Ci w zgodzie z algorytmami Google'a, żeby osiągnąć jak najlepszą pozycję. Tak, żeby napisał mi z zachowaniem jak najwyższej SEO. Tak. To firmy SEO zaczynają mieć również już gorąco. To pieluch zabraknie. Też myślę, że zostaną ci najważniejsi, najbardziej kompetentni, tacy, którzy, tak jak mówisz, z programistami, czyli ci najbardziej którzy będą umieli zapytać o odpowiednie rzeczy. Tak. Był taki właśnie jakiegoś czasu też z Googlem taki problem, że Google dało bardzo dziwne wyniki i wtedy się liczyło, najbardziej wartościowe było to, jak zadasz pytanie Google'owi. Tak. Precyzyjnie, jak które elementy, nie? Tak. Mówisz, tak jak rozmawialiśmy już na kwadransie, no, wyszukiwarki same w sobie, może wróćmy do tego tematu właśnie Microsoftu i Google'a, że same wyszukiwarki, one przeszły też jakiś etap takiej ewolucji, no bo na początku to było po prostu bardzo proste indeksowanie stron. To tworzyło bazę stron z jakimiś słowami kluczowymi i na tej podstawie algorytm nie algorytm, tylko było czyste wyszukiwanie. Tak. Później pojawiły się algorytmy wyszukiwania. Tak, tam były jeszcze rankingi, zaczęły się pojawiać i tak dalej. No, a w tej chwili to nasze zapytanie jest właśnie zamieniane przez sztuczną inteligencję na odpowiednią formę, powiedzmy, nie wgłębiajmy się w szczegóły, ale w zupełnie co innego niż my piszemy. Że ta sztuczna inteligencja interpretuje, o co my tak naprawdę chcieliśmy się zapytać i wtedy dopiero następuje wyszukiwanie. I to faktycznie to jest jeden z elementów, który jest wykorzystywany przez Google'a, ta sztuczna inteligencja. Nie wiem, czy zauważyłeś, to dowiedziałem się ostatnio właśnie z tego artykułu Google'a, który napisali po tym, jak włączyli czerwony alarm, po tym, jak czat zaczął być taki popularny. To oni zaczęli pisać, my też używamy sztucznej inteligencji. Nie jesteśmy gorsi. Tak, no i tam właśnie opisał, że czasami
Jak w Google wpiszesz na przykład ile to jest 2,5 cm, co to jest komputer kwantowy, to prawdopodobnie pierwszy wynik to będzie odpowiedź na to pytanie. Okay. I to jest odpowiedź na to pytanie wyciągnięta z jakiejś strony, którą oni uważają, że ta jest najbardziej pasuje. Oczywiście najczęściej jest to Wikipedia albo jakaś bardzo faktycznie specjalistyczna strona, a potem dopiero są wyniki. I to, że oni tak wyłuskują te odpowiedzi, to jest efekt sztucznej inteligencji. Oni wykorzystali do tego sztuczną inteligencję. No też ostatnio asystent Google'a właśnie był, nawet widziałem takie porównanie, jest taki kanał MKHB, pewnie kojarzysz, taki amerykański influencer technologiczny i zrobił porównanie wszystkich takich asystentów, Alexy, Siri, Google'a, nie pamiętam jakiś jeszcze jeden był. No Alexa to Amazon? Alexa to Amazon. Tak. I Google'a pozamiatał wszystkich. Google? Tak, potrafił odpowiedzieć 10 pytań kontekstowych wstecz, czyli zadawałeś jedno pytanie, później w kontekście następne pytanie. Najgorzej chyba wypadła Siri. Nie, najgorzej wypadła Alexa właśnie. Alexa? Tak, Alexa. No mają najmniej informacji, podejrzewam, no bo tutaj też wchodzimy w taki zakres już samego AI, kiedy ta informacja, którą teraz pozyskuje AI, ChatGPT, no to jest treść, to jest słowo mówione, to jest taka treść kontekstowa bardziej, tak? Ale jeżeli ona dostanie informację big data na temat zachowań użytkowników, że rozumiesz, będzie w stanie na przykład ocenić przewidzieć, strony sądowe. Przewidzieć. O, bo jest na przykład big data sprowadza się do tego, że możesz określić zachowania użytkowników całej grupie społecznej na podstawie bardzo ograniczonych informacji. To się okazuje, że wcale nie jesteśmy tacy indywidualni, totalnie jak myśleliśmy. Widziałem takie opracowanie, że właśnie takie big data już zaawansowane potrzebuje samego sygnału GPS twojego przez 4 dni z telefonu i potrafi z 95% dokładnością określić twój profil osobisty. Tylko GPS, nic więcej. Jak się ruszasz, w którym miejscu zostawiasz telefon, na jak długo go zostawiasz, kiedy go podnosisz do ręki. I na tej podstawie 95% dokładności każdej osoby określić. Mnie jakiś czas temu zaintrygowało, nie pamiętam ile, ale to parę lat temu, że jak siadam do samochodu, stawiam telefon, zapalam silnik, a mi mówi: hej, jedziesz tu i tu, droga będzie łatwa, 15 minut. Ja mówię: skąd on wie, gdzie ja jadę? Przecież nie ruszyłem. Tak. A on wie, no tak, to jest dobre. No i ja myślę, że i straszno, i śmieszno będzie. No to starcie gigantów, bo Microsoft, ChatGPT i Google, który ma bardzo duży problem, bo też nie wszyscy pewnie wiedzą, ale w Google 60% dochodów to jest wyszukiwarka. W Microsoftie to zupełnie inaczej wygląda, bo tam ich produkty zupełnie inaczej są rozłożone. Wyszukiwarka w Microsoftu to jest 5% dochodu. Tak, trzeba powiedzieć, że Microsoft to nie jest ten Microsoft, który był 10 lat temu, który tak naprawdę Windowsem stał, ale to już jest w tej chwili po prostu, tak jak Google, to nie jest tylko wyszukiwarka, oni mają też te serwery i tak dalej, ale niestety Google jest uzależniony od swojej wyszukiwarki. Tak. Nic dziwnego, że zwolnili teraz tyle osób, 12 tysięcy osób i to w taki dosyć nieładny sposób słyszałem. Może właśnie te osoby były odpowiedzialne za rozwój AI u nich w firmie i nagle się obejrzeli, że może te osoby jednak nie robiły tego, co powinny przez ostatnie lata, nie? Jeden gościu mówi, właśnie jak się dowiedział, że jest zwolniony, on mówi, jechał do pracy na 4 rano, bo chciał poprawić przed porannym spotkaniem raport, żeby był bardzo dobry, i dowiedział się w ten sposób, że jego wejściówka nie działała. Nie mógł wejść do biura. Tak. To taka forma zwolnienia dość... 17 lat. Drastyczna forma zwolnienia. 17 lat w Google. O Jezu. A inna babka w czasie pracy coś tam kawy nie mogła zamówić. I jak wróciła do pokoju, to już też był problem z uprawnieniami. To jakaś grubsza akcja. Było tak. Potem dowiedziałem się, że to jest związane z tym, że robiąc tak masowe zwolnienia, faktycznie ciężko jest odbyć z każdym pracownikiem rozmowę. Tak. I to tak jeszcze, żeby nie wywoływać stresu u wszystkich. Chociaż maila wysłali. Parę osób SMS-em się dowiedziało albo mailem. Kamil, mówisz, starcie gigantów będzie, Microsoft, Google, a może ktoś jeszcze? Myślę, że w tym momencie bardzo dużo firm pracuje nad rozwojem AI i nad sieciami neuronowymi, tak? Tylko te zastosowania chyba nie są tak otwarte. Wiesz, ja bym powiedział, kto ma jeszcze dużo danych? Facebook ma dużo danych? Ma. Także on też może tutaj działać, prawda? Tak. Amazon myślę, że również może mieć sporo danych. Także te big techy
mogą ze sobą konkurować? Czy jest tu w ogóle miejsce dla jakichś małych, innowacyjnych firm? No właśnie, to ciekawe. Tak się teraz zastanawiam właśnie nad tym, jak rozmawiamy i nad przewidywaniem tego, jeżeli takie AI będzie miało dostęp do większej ilości informacji jeżeli Microsoft tego już używa do badania ścieżki klienta na przykład i zachowań klientów w przyszłości i tak jak mówiliśmy na podstawie Big Data już to można określić, to czy nie myślisz, że to w jakimś stopniu będzie miało wpływ, że takie AI będzie mogło przewidywać zachowania na rynku? Będzie mogło przewidywać i będzie mogło to się wywoływać. No właśnie. I tu się pojawia kolejny problem. Jedni patrzą problem, inni widzą okazję. No, bo to zaczynamy wchodzić w temat, na ile społeczeństwo jako masa jest sterowalna. I może się okazać, że podsyłając, zresztą to było sprawdzane, jeżeli na Facebook podsyłał Ci więcej negatywnych informacji, to sam stawałeś się bardziej agresywny. Tak. A jak były podsyłane spokojne informacje, to stawałeś się łagodny, bardziej tolerancyjny. I teraz, czy to nie jest już manipulacja i sterowanie ludźmi, nie? To jest takie, może się okazać niedługo, że będzie renesans książek i renesans tego, żeby samemu dobierać, co czytamy, czy co oglądamy. To jestem ciekaw. No bo właśnie już teraz mamy taki szum informacyjny, tyle informacji do nas dociera z każdej strony. strony. Ale to jest wygodne, nie? Jak Ci podpowiadają. No zdecydowanie jest wygodne, nie? Czyli albo będzie wygodnie i będziemy tacy troszeczkę bierni, albo pójdziemy na niewygodę po to, żeby zyskać wolność. Tak, tylko wtedy jak te informacje weryfikować? Nie? Wiesz, tak jak mówię, no, jeżeli... Deepfake'i się pojawiają, filmy. Tak. Jak to rozpoznać, że to jest prawdziwe? Stawiam taką odważną tezę. Wracamy do czasów, gdzie najważniejsze będzie to, co sam zobaczysz i sam usłyszysz. Tak, no bo nawet jeżeli będą zapisywane takie rzeczy, że to jest deepfake zrobiony w jakichś metadanych, jakiegoś wideo albo coś, no to tak czy inaczej, no musisz wejść i sprawdzić to jeszcze, tak? Ale jak zostaniesz... Na ile masz zaufania? Tak, no ale wiesz, w dzisiejszych czasach żyjemy w takich czasach, masą myślane znowu, no, że przeglądasz bardzo szybko informacje. Widzisz jakiś filmik i za bardzo się nie zastanawiasz, czy on był fejkowy, czy nie. Po prostu przyjeżdżasz... Śmieszny, nieśmieszny. Śmieszny, nieśmieszny. Przyjeżdżasz czatem i zobaczysz nagle, nie wiem, no... już nie chcę tutaj bardzo daleko wybiegać, no Putina, który składa gratulacje Ukrainie, że wygrała wojnę na przykład, tak? No to tak trochę w przyszłość wybiegasz, no tak. Niedaleko, ale... No i wiesz, i skąd będziesz wiedział, czy to jest prawda, czy nie? No ja widziałem już nagrania Morgana Freemana, które przestrzegają przed deepfake'iem. To było bardzo mocne. A tak a propos big data, algorytmów, tego wszystkiego, to na koniec mała reklama, ale nic związanego produktu z nami, więc może myślę, że mogę powiedzieć. Bardzo ciekawa książka Hello World, napisana przez panią profesor z Harvardu, matematyki. I ona opisuje tam właśnie w taki bardzo przystępny sposób, jak w różnych dziedzinach życia jesteśmy sterowani wręcz przez różnego rodzaju algorytmy. Jeden z szokujących rzeczy, które tam opisała, ja byłem przekonany, że to jest taki urban legend, a się okazuje, że to jest prawda. Jedna z sieci sklepów wprowadziła karty lojalnościowe, no to wszystkie, ale oni wprowadzili nie tylko sumę i punkty i tak dalej, ale oni zaczęli gromadzić informacje o każdej pozycji zakupowej i miejscu dokonania zakupu. I niestety nie pamiętam, co to była za sieć, ale ta sieć konkurowała z inną i dzięki temu, że zbierała tak szczegółowe dane, jak zaczęli zbierać, to nie wiedzieli po co. To był 97 rok. Oni nie wiedzieli, po co to zbierają. Ale zebrali i dzięki temu mogli znaleźć najlepsze lokalizacje na mapie swoich sklepów. I to jest taka praktyczny wymiar. Ale sklepy wtedy ten sklep zaczął wykorzystywać do robienia broszurek, dedykowanych broszurek tych informacyjnych i w pewnym momencie zorientowali się, że są zbyt precyzyjni, że ludzie zaczęli się bać, bo ty właśnie rozmawiałeś z kimś tam, muszę wyremontować moją szopę,
w poniedziałek wychodzisz do pracy, leży broszurka, bierzesz tą broszurkę, a tam farby do malowania drewna, impregnaty, pędzle. Poczułbyś się lekko nieswojo. No tak, chociaż już mamy taką sytuację Z telefonem. No, tak, pogodziliśmy się trochę, ale i teraz autentyczna historia. Do sklepu wpada bardzo zdenerwowany gościu i prosi o rozmowę z kierownikiem sklepu i mówi do niego: proszę pana, nie życzę sobie, żebyście przysyłali mi reklamy produktów związanych z małymi dziećmi. My z żoną już nie będziemy mieli dzieci i bardzo proszę nie przysyłać, bo to nas bardzo irytuje. Oczywiście kierownik przeprosił. Tydzień albo 2 tygodnie później ten pan przyszedł do tego sklepu, to porozmawiać z kierownikiem i bardzo go przeprosił, bo się okazało, że jego córka jest w ciąży. Ja myślałem, że to jest legenda, a tutaj, skoro pani z Harvardu, czy z Oxfordu, ja nigdy nie wiem, zawsze mylę te dwie uczelnie. W każdym razie poziom podobny. To opowiada, no to myślę, że to jest prawda. Jeszcze chciałem Cię zapytać a propos, może coś wiesz, jakieś newsy z Opery Mydlanej, która w ostatnich tygodniach nam tu towarzyszy bez przerwy na każdym No tam widziałem, że były jakieś newsy, że odkryto, że sam Samuel Friedman zainwestował 400 milionów w jakiś fundusz. I to podobno nie było ok. To tak, natomiast ciekawe jest to, że Genesis pozwało Rogera Vera. Pozwało Rogera Vera, przy okazji przypominam, Genesis ma wypełniony wniosek o bankructwo, ale pozwało Rogera Vera na 20 milionów, bo jest im dłużny. No proszę. Wziął pożyczkę, no i teraz oni chcą, żeby on oddał. I to w ogóle kolejna postać się pojawia w tym całym kociołku związanym. Dawno nie było o nim słychać nic. Tak. Dawno nie było słychać. No, myślę, że na nowe newsy to będziemy musieli trochę poczekać. Mnie cieszy to, że Bitcoin rośnie. Tak. Myślisz, że to jest pułapka na byki, czy już taki zapowiedź dobrych wzrostów? Tutaj jeden rabin powie tak, drugi rabin powie nie. Ja mówię, że to, co się dzieje w ostatnich 2 latach, to myślę, że to jest taka hossa, tylko mieliśmy teraz lokalny dołek. Tak jak mówiliśmy na kwadransie. Ja uważam, że to, że wyszliśmy na te 60 000, to jest taki pypeć przed odlotem w górę, tak? Bo myślę, że następna hossa, no to ciężko to przewidywać. No, każdy ma 350. Każdy ma swoje zdanie. W tej hossie? Nie wiem, strzeliłem. Ja myślę, że 200 pękną. Że 200 pękną, ale to tak. W ciągu 2 lat, roku? Myślę, że na pewno po halvingu. Czyli 2 lata. Zawsze jest tak, że do halvingu jakoś tam się podnosi, się opada, zaczyna się halving, później wszyscy sprzedają, bo jest po halvingu przez chwilę, ale później podaż się zmniejsza, tak? Cena wydobycia się zwiększa dwukrotnie. Musi cena pójść w górę, musi. No chyba, że się wydarzy coś, czego nie zaplanujemy. AI przejmie kontrolę nad światem, jak Skynet. O mamo. I będziemy żyć w ciekawych czasach. Ale już minęła ta data, kiedy Skynet przejął kontrolę nad światem, więc spoko. Minęła data chyba, nie wiem, czy nie minęła data powstania Skynetu, a nie kiedy przejął kontrolę. O kurczę. Słuchajcie, napiszcie w komentarzach. Napiszcie w komentarzach, bo zacząłem się bać. Terminatora nie śledzimy. Tak. Ale tutaj jeszcze jedna rzecz a propos tego, niebezpieczeństw z tym związanych, że Elon Musk, który wiadomo, technologicznie jest jakoś tam zaawansowany, wie o co chodzi w technologii, powiedział, że AI jest zdecydowanie większym zagrożeniem niż bomba atomowa. I że ten, kto wymyśli najszybsze AI, zdobędzie kontrolę nad światem. Mam nadzieję, że to nie jest już mój problem i nie będzie mnie to dotyczyło. Chcę w spokoju jeszcze te lata przeżyć, a tam co będzie za te 100, 200, 1000 lat, to mnie już mniej. Myślę, że nas czeka dużo szybciej. Wiesz? Szybciej? Myślę, że to jest kwestia kilku lat i będą rzeczy, o których nam się nie śniło. Naprawdę, myślę, że wiele osób nie dostrzega tego właśnie, tak jak mówimy o tym Bretcie Weinsteinie chyba. On powiedział, że nie ma na świecie osoby, która się martwi za mało na temat AI, tak? Że to jest naprawdę coś, co wpłynie na każdą gałąź życia. Wpłynąć myślę wpłynie, ale nie w gospodarkach rozwiniętych też, tak? Bo myślę, że jakieś tam, nie wiem, kraje trzeciego świata, które dopiero się rozwijają, u nich to, chociaż też, może będzie zapytasz AI, jak zrobić z jakiegoś kraju trzeciego świata pierwszą gospodarkę i podpowiedź takie rzeczy, które naprawdę będą sensowne.
No jakby tak było, jeśli są sensowne, no to może warto wdrożyć, nie? No my już mamy pomysł na wyszukiwarkę. Dobra. No dobra, tym miłym akcentem. Dziękuję Ci, Kamilu, bardzo miło Dziękuję się Ci, rozmawiało. Łukaszu. Pamiętajmy tylko, że prosimy Was, subskrypcje, komentarze, wbijcie dzwoneczek. No bez tego naprawdę, bez Waszego feedbacku i bez Waszego wsparcia będzie nam bardzo ciężko, a myślę, że wiedza, którą próbujemy tutaj szerzyć, jest warta tego, żeby udostępnić dalej i spotkać się z nami za tydzień. Tak, do zobaczenia. Dzięki. No to co? Zaczynamy. Jezu, jak to usiąść? Nie wiem, nogę na nogę, czy co? jak w szkle kontaktowym. No, to normalnie nie wiadomo, co robić z nogami. To jest inaczej, to z tej perspektywy wygląda teraz, jak tutaj siedzi. Co jeszcze chciałem tu powiedzieć? Co ja tu jeszcze chciałem powiedzieć? Bardzo szeroko, tak? No i tutaj się zamotałem. Motałeś się. Powiedzieć. Widzisz, jak to jest. No, właśnie widzę, jak to jest. Tutaj mam siedzieć teraz. Wyluzowani. Jak kurczak bez kości. A? Teraz? Nie. Żadna dioda się nie pali. O, to dobry bloper będzie. Jak kot.